Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś znów nie zajmiemy się herbatą, wbrew naszej tradycji. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam turecki przysmak salep. Zapraszam serdecznie. Salep nie jest herbatą, jak mówiłem, jest to napar ze sproszkowanej bulwy z Torczyka. Bardzo nietypowo ceniony przysmak w Turcji. Jego historia nawet jest dość długa. Już pomijając całą Turcję, ale w Europie jest znany od XVII-XVIII wieku, gdzie był sprowadzany właśnie z Turcji do Anglii, do Francji, gdzie był pity również, ale też jako przyprawa do ciasta dodawany. Zalecało się, zwłaszcza dr Percival niejaki, zaleca dodawanie salepu do ciasta zamiast mąki, bądź jako dodatek do mąki. Cenione są jego zdrowotne właściwości. Przede wszystkim jest to napój bardzo rozgrzewający. No, napój to też nie wiem, czy do końca jest właściwe słowo, ponieważ przypomina on taki bardzo rzadki budyń właściwie. Można go spokojnie zjeść łyżeczką, ale można też pić. Bardzo rozgrzewający napój o działaniach leczniczych. Jest zalecany na suchoty, na przykład na bóle i podrażnienie gardła, również na problemy z trawieniem. Co ciekawe, pan Kluk w swoim zielniku, który to jest autor polski, zaleca picie salepu również dla tych, którzy są oziębli w sprawach małżeńskich, jak to pięknie określił. Co ciekawe, jak mówiłem, robi się to ze sproszkowanej bulwy z Torczyka. Ta bulwa ma dość charakterystyczny kształt, stąd też wzięła się nazwa salep. Chodzi o to, że bulwy te przypominają lisie jądra. I stąd też właśnie w wolnym tłumaczeniu, powiedzmy, poprzerabiane, wzięło się słowo salep, co właśnie się odnosi do tych lisich jąder. No niestety tego salepu nie będziemy się mogli napić tak jak należy. Sam salep, czyli ta sproszkowana bulwa z Torczyka, powinna być zalana wodą, podgotowana, ona gęstnieje, wtedy ma taką konsystencję, nie wiem czy próbowaliście, siemielniane. Na problemy z gardłem często się tak wygotowywuje siemielniane, powstaje takie kiślowate, białe coś. No i to mniej więcej w ten sposób powinno wyglądać. Dlaczego się tego nie napijemy tak jak należy? Już tłumaczę. Otóż salep nie może być eksportowany z Turcji jako taki. No, na zrobienie kilograma salepu potrzebujemy aż 1000 bulw tego z Torczyka. Stąd jest to zarezerwowane na rynek krajowy, można się tego napić będąc w Turcji. Eksport z Turcji jest dozwolony tylko i wyłącznie salepu instant, czyli no, tego, co również i w Polsce przy odrobinie wysiłku można znaleźć. Jest to salep, który no, zawiera tej bulwy niewiele, głównie jest tutaj mleko w proszku, cukier, puder i tak dalej, ale oczywiście sam ten salep również jest. Konsystencja wychodzi nie do końca taka gęsta, jak powinno być, no ale też łatwiej się to przyrządza, po prostu zalewa się to wrzątkiem. Postaram się przygotować dla nas tutaj taką filiżaneczkę. Z salepu powinno się wziąć około 2 łyżeczki na filiżankę, czyli my weźmiemy taką tutaj miarkę, wsypiemy. Może jeszcze pokażę, jak to wygląda, bo ten instant wygląda bardzo podobnie jak wygląda prawdziwy, oryginalny salep, gdzie właśnie taki biały proszek, nie do końca biały, przypomina taką pszenną mąkę, powiedzmy. Wsypujemy to tutaj, zalewamy wodą. Sam ten salep instant zyskujemy to, że już jest przyprawiony wanilią oraz cynamonem. Są to przyprawy, które w Turcji oryginalnie się do salepu zawsze dodaje i no, tak się właśnie pije z taką lekką nutką korzenną. Sam ma taki dość nietypowy, ale bardzo przyjemny smak. No to troszkę nam tutaj gęstnie. Generalnie im dłużej będzie się to parzyło, to właściwie no, stygło, bo teraz już jest gotowe do picia. Im chłodniejsze, tym będzie właśnie gęstsze. No, mamy z tego taki właśnie lekko gęstawy, mętny napój. Po chwili powinien nam już tu zacząć gęstnieć. Ciekawostką jest jeszcze to, że salep sprowadzany do Europy, do Anglii,
między innymi, okazał się tańszy niż kawa. Stąd ubożsi pili to, bardzo powszechnie było to podawane w kawiarniach. Normalnie można było wejść do każdego lokalu praktycznie i się salepu napić. Był to bardzo znany i powszechny napój wtedy i nazywano go przez to kawą dla ubogich, ponieważ było tańsze od kawy, zwłaszcza w zimie. Wielka popularność tego napoju w zimie, ponieważ on dość silnie rozgrzewa. Myślę, że będzie już gotowe. Teraz powinniśmy sobie to jeszcze, tak przynajmniej przepisy podają, przyprawić. Mamy taki zwykły młynek z cukrem cynamonowym. Troszeczkę tego tutaj na wierzch zmielimy, żeby było bardziej cynamonowe, lekko posłodzone. Można sobie to dosłodzić i ładniej się to też prezentuje. Także taki gotowy salepik. Proszę bardzo. Gęste, białe, z cukrem na wierzchu. Myślę, że każdy powinien wypróbować. Naprawdę pyszne, godne polecenia. To wszystko, co o salepie chcieliśmy Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że zachęcimy Was do skosztowania tego. Jeśli się Wam podoba, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Warto zrobić to też jeszcze na mleku. Bardzo dobrze wychodzi, bardziej gęste i mleczne. Polecam.